Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek rozpoczynam takim rumiankowym, pachnącym i świeżym widokiem. W sumie to kwietnym widokiem, bo nie tylko rumianki, ale inne kwiaty polne też zaraz pokażę. No i cóż, ja przyjechałem i pierwsze co, to spacer, bo zobaczyłem, że tej bieli tu jest sporo. Pogoda w miarę, ciepło, ale nie za gorąco i mokro, więc zboże rośnie. Trawa w zasadzie też. No, wariaćko już biega dookoła. Po jednym koszeniu minęło ile? Ze 2 tygodnie, a tu w zasadzie jeszcze z tydzień i będzie kolejny pokos. Tu gdzie trawa, no to wiadomo, że zielono, ale przy drodze no już różnego rodzaju, nie wiem jak to nazwać, kwiaty polne po prostu. Nie znam większości z nich, ale troszeczkę ich jest. No oczywiście rumianek. To do końca nie wiem co to jest, tu chyba kwitnie kończyna, no i sporo takich różności. Co piesku? Pobiegałeś już trochę? No pobiegałeś. Ładnie to wygląda na żywo, nie wiem jak w ujęciach, no ale może wrzucę troszeczkę fotek. Kiedyś miałem w głowie, żeby zrobić tu w sumie taki pas łąki kwietnej, no ale wiadomo, czasu u mnie mało i zawsze coś. No i teraz też spacerek tylko taki krótki, w zasadzie parę kroków wokół siedliska, no i trzeba się brać za robotę. Bo dzisiaj koniecznie trzeba zetrzeć na gładko, a w zasadzie wyszlifować tą gładź, wymyć całe płytki, no i zafugować tą łazienkę. Więc trochę z tym roboty będzie, no ale przerywnikami na pewno znajdziemy się też na dworze. Wszystkie krzyżyki i kliny montażowe z płytek pousuwane. Przeleciałem też fugi, tak dla pewności, żeby nie było żadnych drobnicy. Gdzieś tam resztę kleju i tak dalej. Oczywiście to jeszcze na płytkach pościeram. I co ja chciałem? Aha, tu u góry, gdzieś tam jak robiłem te delikatne zaprawki, to ta masa szpachlowa jest tak twarda, tak ciężka do zrywania, że aż jestem w szoku. No robiłem te ścianki tą masą szpachlową, o tą, no i naprawdę wygląda to solidnie. Gładź, która jest na suficie, no to się łatwo kruszy, jak się szpachelką przejedzie, a to wcale już nie tak łatwo. I nawet tutaj szpachelką już dalej nie pościerałem, trzeba będzie gąbką albo nawet na mokro to docierać. A teraz co? Gąbki, maseczka, rękawiczki, no i cokolwiek trzeba. Sufit przede wszystkim i tą ścianę przejechać na gładko. Muszę się nauczyć kłaść gładź na mokro, bo inaczej to zawsze i roboty dużo, i tego pyłu. Ja znowu jak młynarz, no ale przynajmniej wyszlifowałem. Wyszlifowałem też te ścianki, no oczywiście tu sufit i tutaj też boczne ścianki. Już jest bielutko i nawet jeszcze bez malowania, więc podoba mi się. No jedyne co trzeba będzie poprawić, to tą ściankę, którą troszeczkę celowo odpuściłem, żeby zobaczyć czy wystarczy, ale jednak jedna warstwa jest za mało i widać, że trzeba będzie zrobić tu na pewno poprawki. A tak to nie jest źle. Najgorzej, że teraz trzeba będzie to wszystko odkurzać, wymyć, no i pewnie czekać aż wyschnie, żeby dalej myśleć jak z fugowaniem. Także co, idę po odkurzacz. I teraz zaczyna to w końcu jakkolwiek wyglądać. Mokre, 2 albo 3 razy w sumie momentami przemyłem, tu u góry 2, na dole 3, żeby to było naprawdę odpylone i bez żadnego brudu. No bo wiadomo, fuga jak będzie wchodziła, no to też może łapać te różne okruszki. Podzielę to sobie na pół, czyli najpierw zrobię ściany, wszędzie ściany, a dopiero potem umyję i zrobię podłogę, bo tak naprawdę nie wiem ile czasu mi się z tym zejdzie, no i jak mi to będzie wychodziło, a fuga przecież też dosyć szybko musi być zużyta. Zapomniałem w sumie wywiercić jeszcze dziury pod oświetlenie, no ale to nic, zrobię to już pewnie na samym końcu, żeby teraz tutaj nie kurzyć. No dobra, to niech sobie wysycha, a u mnie mała przerwa. Zjadłem, płytki elegancko wyschły.
W międzyczasie przyniosłem też wannę, bo kilka osób zwracało uwagę w komentarzach, że może mi się nie zmieścić w te drzwi. Spokojnie, tu było jeszcze 10 minut zapasu. Wanna jest dosyć niska. No i ustawiłem ją tak, żeby zobaczyć, czy mi wejdzie w razie co. No jest ok, tu jest super. Oczywiście nie będzie ona tak nisko, tylko jeszcze z 10 cm wyżej na nóżkach. No ale problem jest w narożnikach, bo i z tej strony, i z tej niestety odstaje. No i w sumie wanna też nie jest idealnie prosta i ściana nie jest idealnie prosta. No i takie trochę nieładne tu będzie. No nic, no silikonu pewnie trzeba będzie użyć więcej, no bo tu jest idealnie tak jak chciałem, a tu niestety jakieś pół centymetra. Więc będzie z tym zabawa. No ale nic, dam radę. Teraz co? Trzeba rozrabiać fugę. Fugę zdecydowałem się na coś takiego. Kolor ciemnobrązowy. No dużo było odcieni brązowego i w zasadzie wokół brązowego. Ten na paczce to nawet nie wygląda w tej chwili kurczę jak brązowy. No ale na wzorniku no wyglądał zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że po rozrobieniu on będzie bardziej przypominał brąz. No oby. Także co? Rozrabiam i lecę od góry do dołu. Z tymi instrukcjami na opakowaniach. No okej, powiedzmy, że tam 0,4 czy tam 0,25 wody łatwo odmierzyć. No ale w jaki sposób sobie odmierzyć kilogram z takiej paczki 5-kilogramowej? No bez wagi przecież ani róż, więc wiadomo, że będzie się dosypywało na oko. No i ja zrobiłem tak mniej więcej na oko. Już w tej chwili jest wymieszana. Zaraz jeszcze 2-3 minutki odczekam i jeszcze raz przemieszam. No i widzicie, w pudełeczku, w wiadereczku po rozmieszaniu ma kolor taki powiedzmy czekoladowy. Czy to jest podobne do tego co na opakowaniu? No moim zdaniem w ogóle. Zaraz może wezmę to jeszcze na szpachelkę. Różnica? No jak dla mnie jest i to spora. Oczywiście wszystko zależy pod jakim kątem patrzeć. No ale ten kolor mi się podoba. Na opakowaniu już tak średnio. No dobra, mieszam jeszcze raz i lecę. Oczywiście gumową pacą. Płytka duża, więc powinno iść sprawnie. Naprawdę, uczucie takie, jakbym to mazał czekoladą. No schodzi mi się z tym, nie powiem, jak zwykle myślałem, że będzie szybciej. O ile położenie fugi, no to tam idzie raz, dwa, ale domycie potem tego, no jest ciężko. Ułożyłem, zafugowałem te pierwsze ścianki na raz, tu jeszcze mi do końca tak powiedzmy nie przyschło, więc pomyślałem, że rozrobię resztę. No i poleciałem dalej i to był błąd, bo w tym czasie to już mi mocno wyschło. No i cóż, było po prostu szorowanie, co tu dużo mówić. A te płytki mają jeszcze taką trochę strukturę drewna i wchodzi powiedzmy ta fuga i ciężko jej wyjść właśnie z takich miejsc. O, jak tutaj widać, że gdzieś tam raz przemyłem, no i potem zostało w tych rowkach, no i trzeba było to mocno doszorować, docierać, żeby tego się pozbyć. No właśnie i z tym się schodzi najdłużej, no ale to jest po prostu mój błąd, że nie zostawiłem i nie umyłem tego, tylko leciałem dalej z tym. No cóż, dobrze też, że nie myłem podłogi, no bo jednak się chlapie i tak dalej, więc plan na dzisiaj, taki w międzyczasie, to jeszcze jedną partię rozrobić i zafugować całe ściany. A z podłogą nie wiem, czy to nie będzie następnym razem. No zresztą zobaczymy, jak tu wyjdzie. Dobra, nie ma co, trzeba rozrabiać i cisnąć dalej, bo w sumie ta fuga nawet mi pasuje. Cieszę się, że taki kolor wybrałem, bo dla mnie jest naprawdę fajny. Na całe szczęście z tym odcinkiem ściany poszło już sprawniej. Wyprofilowana fuga, przemyta i przemyta też podłoga, bo myślę, że zdążę jeszcze dzisiaj ją ułożyć. Oczywiście nie całą, ale ten fragment tu łazienka i przed łazienką. Także teraz musi mi to wyschnąć, a ja oczywiście wykorzystam w końcu ten czas i pójdę na dwór. Bardzo fajne słoneczko i w sumie pomału będzie robił się wieczór. A ja tak patrzę, tydzień temu było to koszone no na kilka centymetrów, 5-6, a teraz co piesku?
no kilkanaście, nie? No i znowu pasowałoby to przekosić, no ale dzisiaj już nie ma szans. No ostatnie dni lekko wilgotne, temperatura też ciepła, ale nie upalnie. No i oprócz takiego gąszczu trawy, wysokiej trawy, to gąszcz to się zrobił tu normalnie w ciągu 2 tygodni. Co tu się stało, to ja nie wiem. Zobaczcie, no popas momentami. A dla porównania filmik w zasadzie sprzed 2 tygodni. Tam pewnie na dole widzicie, kiedy był dokładnie nagrywany. Ile temu był dokładnie nagrywany. No, masakra. Miałem to przekopywać, no ale dzisiaj też już oczywiście tego nie zdążę zrobić. No cóż, tak to po prostu bywa. Plan na teraz to po prostu zerwać truskawki. No bo ich też troszeczkę jest. A w czasie, gdy ja będę zrywał te truskawki, no to w sumie zobaczycie kilka ujęć z tej kamerki. Tu były dudki, mówię celowo były, no bo dosłownie 2 dni temu odleciały. Nie wiem do końca ile się udało nagrać, to znaczy trochę je podglądałem, ale teraz dopiero przejrzę materiał. Więc zobaczcie go, ja też z ciekawością obejrzę. Gniazdo dudków dostrzegłem w połowie maja i tu jak widać były jajeczka, a pod koniec maja były już wyklute pisklaki, często dokarmiane przez, wydaje mi się, obydwoje rodziców. Niestety kamerę zamontowałem dopiero na początku czerwca i to od góry, co dało kilka fajnych ujęć, szczególnie wystających łebków młodych. 2 albo 3 się wychowały, trudno powiedzieć, ale te ujęcia były bardzo powtarzalne, chociaż nawet dzięcioł wydaje mi się, że tu zaglądał. Finalnie kamera powędrowała przed wlot do gniazda, bo chciałem popatrzeć na rodziców, jak do gniazda podlatują i to ze sobą do jedzenia przynoszą. Zrobiłem to z tydzień później i tylko kilka dni się załapało, zanim młode wyleciały z gniazda. Niestety pech chciał, że tuż przed kamerą wyrosła trawka i co chwilę albo zasłaniała obraz, albo co gorsza powodowała fałszywy ruch i zaburzała nagrywanie, gdy wiatr nią poruszał, więc tylko jednego młodego udało się nagrać, jak opuszcza gniazdo. Ogólnie myślałem, że młode będą jakoś wychodzić i pokazywać się przed odlotem, a one bardzo szybko urosły i jeszcze szybciej po prostu odleciały, w zasadzie nie wracając już do gniazda. Chyba tylko jeden młody jeszcze trochę się kręcił w okolicy i raz tam zajrzał. Tak jak poczytałem, to dudki są pod ścisłą ochroną i jest to populacja malejąca. W Polsce żyje około 10 000 par, przylatują do Polski w okolicach kwietnia, a odlatują we wrześniu lub październiku do Afryki. Młode dudki przebywają w gnieździe 20 kilka dni i to by się zgadzało z moją obserwacją. Mam nadzieję, że jeszcze trochę w okolicach siedliska zabawią, bo to naprawdę śliczne ptaki. A tutaj co to za jaskółkowe zebranie? Kilka ich latało, nie wszystkie oczywiście siadły. Czyżby odpoczynek? Ciach, ciach, a weźmy na maksa zbliżenie. No całkiem niezłe, razy 10 teraz widzicie. No dzisiaj to deszczu na pewno nie będzie, więc tego deszczu nie ma co się spodziewać, także chyba w najbliższych dniach. W sumie dobrze i niedobrze, bo jakby podlało, wszystko by lepiej rosło, ale znowu ta trawa to by mnie mocno zaatakowała. W sumie to fajnie by było mieć takiego robota koszącego, który sam by po tym podwórku jeździł, no ale nie wiem, czy on by sobie tutaj dał radę. Raz, że no powierzchnia jest spora, no bo tutaj to pikuś, ale tam dookoła, a 2, ciekawe jaki dystans, no i jakby sobie radził z nierównościami. No kupa kasy, tak jak patrzyłem, ile to kosztuje, więc to chyba tylko na razie w marzeniach. Ja nie zjadłem, to ktoś tu dostał, tak na odchodne. Zobaczymy, czy sobie poradzi z taką wielką lachą kiełbachy. No prawie 3 minuty, ale poszło, masz piesku spust. Ja to nie wiem, czy bym dał radę, chociaż może, ale ja ważę z 6 razy więcej od ciebie, co? No dobra, kolację pojadłeś. Ja też chwilę odsapnąłem. Słońce tam pomału będzie zachodziło, więc was zostawię chyba z timelapsem, a sam idę kończyć to fugowanie podłogi. Z podłogą to mam nadzieję, że już pójdzie sprawniej. Na podłodze to fugę się kładzie raz, dwa. No ale pewnie raz, dwa nie będzie się tego
domywało, jak to zresztą było na ścianach, też trudniej domywać niż kłaść. A ja jeszcze trochę tak nie przemyślałem. No i w sumie tu mam świeże, a z tamtej strony trzeba by już myć. Więc teraz będę musiał uważać i stawiać na środek tych płytek. No ale trzeba to pozmywać, bo już widać, że po bokach zasycha. Ogarnięte, nie na czysto, ale fugi raz przemyte, wyprofilowane i raz przemyte. Oczywiście można by się dalej tutaj kusić o zmywanie tego, no ale to się po prostu z butami teraz nosi, więc już następnym razem będzie na czysto. No i na czysto trzeba doprowadzić do ładu też ręce, bo no widać zresztą jak to wygląda. Z takimi nie pojadę przecież nigdzie. Także cóż, wylewamy brudną wodę i sprzątamy narzędzia. Już po 21, ale na dworze jeszcze taka szarówka, że wszystko elegancko widać. No, bardzo się cieszę, że ogarnąłem tą podłogę. Następnym razem będę mógł już robić coś innego. No i też będę chciał troszeczkę więcej czasu spędzić na dworze. Dzisiaj z tymi płytkami się nie śpieszyłem. No i w sumie gdzieś tak większość dnia na tym minęła. No nic, chyba nie ma co przedłużać. Ten odcinek kończę i do zobaczenia w następnym.